Te tu wyglądają jak takie wielkie śledzie, nie? Ale niech was to nie zmyli, to nie są śledzie. To nie są śledzie, tylko bulan. Bulan, taka ryba, ale fajnie. Tak wygląda taki bardzo... Kamera nie oddaje tych kolorów, ale wygląda tak jak taki srebrny. Może rozjaśnimy bardziej, będzie coś lepiej. Takie srebrne, bardzo srebrne, fajnie wyglądają te rybki. Takie ładne rybki, zobaczcie. Takie ładne rybki. Widzieliście takie płaszczki? O, tu mają krewetki do jedzenia. Ładnie mają tego żarcia. Today I have planned to wearing the all polka dot. Tutaj mamy następne takie fajne rybki. Babinko mówi, że ona by z pół z tych ryb to by tutaj sobie zjadła. Azjatyckie myślenie, nie? U nas robią łowiska no kill, a tutaj pozżeraliby wszystko, co się rusza w wodzie. Rybki takie. Rybki dosyć takie ładne. Jest tysiące tego. Więcej jak w zoo. Tutaj mamy sumy z Mekongu. Wyglądają jak takie sumy z Mekongu. My fish is always look sad. Fish? Because fish can smell. Can smile. Babinko się pyta, dlaczego ryby wyglądają zawsze smutno. No bo się nie potrafią uśmiechać. Ejej. Proszę bardzo. Tu wam mówiłem, że tu są tego. To jest górami. Ale zobaczcie, co to jest za ryba. Wędkarze, powiedzcie mi, co to jest za ryba. Co to za ryba? Co to za ryba? O, co to za ryba? Wędkarze, proszę mi powiedzieć. A tutaj mamy takie, wyglądają jak mają, widzicie, mają z tyłu mają płetwę tłuszczową. Sam jestem zaciekawiony, co to jest za ryba. Muszę później sprawdzić. Wampir, ryba wampir. Czyżby była ryba wampir z łososiowatych? Nie, no. Później sprawdzimy. To są wampiry z Amazonki. Czekają na swoją ofiarę. Wampiry z Amazonki czekają na swoją ofiarę. Czerwone ghosty, nożowniki, tak? Patrzcie, jak one dziwnie się zachowują, nie? Dziwnie pływają. Wkleją do góry, opadają, kręcą się. One żyją w takim środowisku, że po prostu upodobniają się do takich obumarłych liści, obumarłych roślin, dlatego ta rybka się tak zachowuje. Proszę bardzo, występowanie i pełna nazwa dla dociekliwych. Dla miłości... Było cicho, teraz jest głośno. Dla miłośników skalarów też coś można sobie tutaj poszukać. Manfish, sudah. A tutaj rybki słabo widać, bo się odbijają. Paletki nasze, nie? To są paletki nasze? Jak one się nazywają? Tam są takie duże z tyłu. No i tutaj mamy odpowiednio arapajmy. Mamy arapajmy. Tam na dole ten zbrojnik. Zrobiliśmy ripsaw catfish. Gdzie on jest? Tam na dole, to jest ripsaw catfish, a ten tutaj to jest boret sorbium. Tiger solvent catfish. Sum tygrysi.
Arapajmy. Proszę bardzo. Są tygrysi, arapajmy. A tamten szum to jest ripe sow catfish, to znaczy ripe sow. Widzicie, z boku ma takie kolce, widzicie? I dlatego to się nazywa piła, ostra piła. Sum, jak to przetłumaczyć na nasze? Sum, ostra piła sum. Coś takiego. No ten jakby cię chwycił, to mógł cię pociąć tą tymi. Ole ma pyszczuk, jak nasza brzana. No widzicie teraz tutaj te kolce z boku? O. Dlatego ma taką nazwę. Ostra piła, sum, ostra piła. A tutaj macie ryby sumowatych, które pływają głową do góry. Z brzuchem do góry, widzicie? Wyglądają jak zdechłe. Tutaj możecie sobie poczytać Upside Down Fish. Jest rodzina sumowate. Zobaczcie jak pływają, widzicie? Cała wycieczka. O. Widzicie jak pływają? Proszę bardzo, jak się ryby zachowują. Belida. Jawajska belida występuje koło w Dżakarcie występuje. Można zeźreć. Tutaj są, że można zeźreć, tu macie całą tą. A teraz pokażę wam jak wygląda. Proszę bardzo. Z drugiej strony. Fajna, co? Stoi tak, że się patrzy tutaj na to, co się dzieje. Nie mogę jej odwrócić, żebyście widzieli ją z boku. No, ale coś takiego to. Wygląda to coś. Jakoś tak. Fajna, nie? Fajne, różne, dziwne rybki. To jest taka ryba, to sobie przetłumaczycie, a wygląda następująco. Jest źle, nie? To jedna w nogach śpi. Takich ryb nie widziałem. It's the first time I see this fish. Tych ryb to jeszcze nie widziałem. Dopiero pierwszy raz w życiu widzę taka niby to jaszczurka, niby coś. Zobaczcie. Niby to jaszczurka, niby coś. Ciężko mi. Może jak będę miał czas i znajdę, to wam powiem co to jest. Dokładnie sobie sprawdźmy, gdzie ona w Afryce występuje. Nie wiem czy tutaj będziecie widzieli, bo się odbija. Strasznie się odbija. A nie widzicie. Ale zobaczcie jaka tutaj arapajma przepływa. Druga. Zobaczcie. One są większe ode mnie. Te arapajmy. Ale giganty ryby. A tutaj jest sum gigant. Zobaczcie jakie. Arapajma konkretna, nie? A tutaj jest sumy giganty. Nie wiem czy będziecie z góry widzieli, ale to jest arapajma z góry. To takie flojetowe, czerwone płetwy. Nie wiem jak to widać, bo nie widzę. Ale wielkie stwory. Zeżarli by mnie. A tutaj mamy takie tablice Antarktyka, czyli nasza Antarktyka. Tak samo jak u nas, tak samo tutaj się nazywa. Tutaj macie jakieś bardzo stare te czasopisma, jakie ryby można było na Antarktyce sobie złowić, jakie zeźreć. Patrzcie, lekcja poglądowa. Ktoś z wędkarzy jakby chciał. Są tacy wędkarze, którzy bardzo interesują się rybami. Przyjedziecie do Indonezji, to sobie możecie tutaj, dam wam adres, sobie przyjedziecie
przyjedziecie sobie i pooglądacie, poczytacie. Proszę bardzo. Ameryka. O, jesiotrowate mamy. Jesiotrowate. Takie ryby występują tutaj w Ameryce, w United States. Nordameryka, proszę bardzo. Takiego rodzaju rybostan. Buena Amerika Utara po indonezyjsku. Nord, północ, tak? Ameryka Północna. Tutaj mamy Amerykę Południową, Ameryka Południowa, Buena Amerika Selatan. Arapajmy, oczywiście z Ameryki. Można sobie. Ciao, catfish, proszę bardzo. Jakie wielkie, tego gościa powinniście znać, Jeremiego. O. Takie ryby tutaj w Ameryce można połowić. Indonezja. Jakie ryby mamy w Indonezji, co możemy sobie freshwater fish 51% species, 51% gatunków występujących na ziemi, no to dużo. No i tutaj mamy te takie stwory, co tutaj występują. No jest tylko tak pobieżnie, bo naprawdę to dużo więcej można zobaczyć. Tutaj mamy Buena Afryka i tutaj mamy pokazane, gdzie, na jakie ryby można sobie się wybrać. Oczywiście w Afryce Jeremy łapał swoje potwory. Belgium Buon. Gościu, który opisywał ryby. Ichtiolog. Proszę bardzo, jakie można sobie fiszki połowić w Afryce. Buena Europa. Buena Europa, proszę bardzo, co mamy w Europie, co powiedzieli. No tutaj mamy akurat Europa. Jest Buena Europa and this is Asia, yes? Benua. What is Benua? Benua Europa. No także tutaj mamy Rusków i jesiotry, czyli Europa jest bardzo popularna, że Rusków tutaj mamy naszego suma europejskiego. Także Silurus glanis. Proszę bardzo i Jeremy of course musi tam być. Ale tu mnie zaskoczyli tymi jesiotrami w Europie, nie? Tutaj mamy kontynent australijski, co można sobie na australijskim kontynencie połowić. To wygląda następująco. Krokodyle wcinają. Jak one się nazywały, te ryby piły? Znaczy to nie jest ryba piła. No, ryba piła. O, gdzieś sobie opuść. Aha, bo jest jeszcze rekin. Ale to jest ryba piła. Co można sobie połowić w Australii? Rybki akwariowe. Oczywiście, że tak. Grupery. To są te duże. W Australii, co widziałem, jak łowią takie rybolki. I tutaj mamy Azję. Azja. Co tutaj sobie można? Oczywiście jesiotrowate sobie w Azji można połowić, bo zimne klimaciki, sumy, a nigdzie widzicie, nie widziałem, gdzie tu można sobie połowić łososiowate tutaj nawet w Dżakarcie, patrzcie, można sobie, nie, Lake Toba można sobie złowić jakieś ryby w Lake'u Toba, płaszczki i tym podobne. Taka mała lekcja poglądowa. O, nagrzała mi się kamera. O, a tu przeszła moja ryba. A tutaj mamy węgorza albinosa. Szyba jest bardzo porysowana, oni bardzo skrabią te szyby. W każdym bądź razie tutaj mamy węgorza albinosa. W mojej karierze rybackiej tylko raz udało mi się zobaczyć
węgorza albinosa w jeziorze. Wtedy nie było jeszcze, jak nie było tak, nie można, nic znaczy nie można, nie było telefonów, czy nie było zrobione było zdjęcie, ale trafił z powrotem do jeziora. To tak na marginesie. Trafiliśmy na worek karmienia. Segede apa nih ikannya? Ikannya ada kurang lebih 2 meter tuh deh yang besar. Ikan arapaimanya. Ambil kamu itu. Kalau arapaima Słabo widać.